Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam kolejne spodenki. Tak, kolejne, ponieważ jest już na moim kanale filmik, jak zrobić takie rybaczki, czarne rybaczki, natomiast tamte rybaczki robię w okrążenia, a tutaj pokusiłam się o zrobienie sobie takich spodenek, też podobnych do rybaczek, dresowych spodenek, dosłownie z takiego wykroju już prawdziwego, takiego krawieckiego wykroju. Więc mam nadzieję, że również Was przekonam do tych spodenek, aczkolwiek wiem, że wolicie robić swetry, topy, kardigany i spodenki nie cieszą się taką popularnością, ale uwierzcie mi, moje poprzednie spodnie bardzo się spisały, bardzo mi się spodobały i po prostu stwierdziłam, że pomimo, że nie są takie popularne do szydełkowania, to warto czasami sobie popatrzeć na taki film i ewentualnie spróbować, może się skusić na takie spodenki. Tak jak już wcześniej wspominałam, te spodenki robię z wykroju takiego prawdziwego krawieckiego, dokładnie dwa takie same panele składane na pół i zszywane mniej więcej tak. Oczywiście w dalszej części filmu wszystko Wam wytłumaczę, jak zrobić, jak dopasować wymiar, czym się sugerować, więc mam nadzieję, że Was zachęcę do spróbowania, abyście zrobili własne spodenki. Oczywiście takie spodnie mogą być zrobione jako długie spodnie dresowe, jako krótkie, jako shorty. Długość oczywiście zależy od tego, jakie lubicie nosić. Niebawem skończą się wakacje. I też myślę, że warto pomyśleć o takich długich spodniach dresowych na chłodniejsze dni. Mogą być również zrobione właśnie z jakiejś wełny, z domieszką wełny, żeby były cieplejsze. A ten projekt myślę, że powinien być na tyle prosty, że każdemu się coś tam uda zrobić. Jeśli słuchajcie, chodzi o włóczkę, to tak jak zawsze mówię, włóczka dowolna, wy dobierzcie swoją według uznania, w zależności od tego, czy chcecie spodenki, żeby były na wiosnę, lato, czy też zimę. Można użyć dowolnej, pamiętajcie, żeby włóczka nie była zbyt gruba, wtedy oczywiście spodnie będą za grube i będą się źle układały. Ja polecam włóczki maksymalnie do szydełka gdzieś około 3,5 mm. Ja użyłam włóczki z kokonków, jednakże to była taka mieszanka włóczki, ponieważ miałam kokonka starego, który miał 3 nitki. To był Rekoton, już tej serii nie ma. Natomiast te 3 nitki były cieniutkie. I postanowiłam wzmocnić tą nitkę taką nitką bambusową, z kolei z firmy Wool Amor. Oni sprzedają też takie pojedyncze nitki bambusowo-bawełniane bodajże, więc po prostu doczepiłam 4. nitkę, tworząc podobną kolorystykę, którą miałam tutaj do tego głównego motka. Oczywiście możecie używać dowolnych włóczek, mogą to być włóczki właśnie takie niteczkowe, mogą to być włóczki cienkie, bawełniane, lniane. Pamiętajcie tylko, żeby po prostu zrobić sobie wcześniej próbkę i sprawdzić, czy Wam się to podoba, czy się dobrze układa i czy będzie pasowało do Waszej robótki. Także ja zachęcam, żebyście dobierali własne włóczki, jakie tylko macie, nie sugerujcie się tym, co ja robię. Oczywiście tej włóczki na razie nie ma, dlatego nie mogę Wam jej polecić. Trzeba po prostu znaleźć swoją. Jeśli chodzi o szydełko, no to do tej włóczki 4-nitkowej użyłam szydełka 2,75 po to, żeby nie mieć takiego zbytnio prześwitującego wzorku. I wzorek, który używam, jest już na moim kanale. To jest jeden z pierwszych wzorów, który kręciłam. Pierwszy film robiłam taki golf szary. Natomiast drugi film to był dokładnie objaśniający, jak zrobić taki wzór. I postanowiłam ponownie go wykorzystać już na lato, na wiosnę, żeby stworzyć takie właśnie spodenki ala na drutach, gdzieś z tymi oczkami takimi właśnie idącymi góra-dół. Więc jeśli pamiętacie ten wzór, kojarzycie, no to myślę, że zrobienie już takich spodenek nie powinno mieć problemu. Aczkolwiek ja też oczywiście zachęcam do sprawdzenia moich starych filmów, gdzie właśnie tam w tym jednym z pierwszych filmów robię właśnie taki golf. Może to być fajny pretekst, żeby sobie zrobić taki komplet sweter z golfem i ewentualnie takie właśnie dresowe, ciepłe spodnie na zimę. Myślę, że to może być bardzo fajny taki komplecik na chłodniejsze dni. Także ja oczywiście serdecznie Was zachęcam i zapraszam do sprawdzenia, jak stworzyć, jak zaplanować. Wszystko w trakcie wytłumaczę, mam nadzieję, że w miarę jasno. No i uprzedzam, że dla fanów mojego pieska tym razem w tym filmie będzie go bardzo mało, ponieważ jest ciepło i on sobie znalazł idealną kryjówkę na zimnej podłodze w łazience, więc po prostu się stamtąd nie rusza, a ja mam trochę ciszy, więc mam nadzieję, że osobom, które przeszkadzało chrapanie, tym razem nie będzie przeszkadzało, a osobom, które niestety, które lubią to chrapanie, no to zapraszam, na pewno jeszcze się gdzieś to chrapanie pojawi, bo
On lubi być przy mnie, a ta rozłąka gdzieś tam w łazience na zimnej podłodze mu nie pasuje. Co chwilę sprawdza, czy jestem, więc w tym filmie akurat tego chrapania nie będzie za dużo, ale mam nadzieję, że nie zniechęci to osób, które kochają to chrapanie. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na ciąg dalszy. Zanim jeszcze pokażę Wam wzór, to oczywiście taka króciutka informacja, że wszystkie dostępne informacje będą w opisie na dole. Ja na te spodenki użyłam około 1500 metrów włóczki. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaki robicie rozmiar i jaką robicie długość. A jeśli chodzi jeszcze o wygląd spodenek, to one się w taki sposób prezentują. Tak wyglądają należąco. Myślę, że powinny być ciekawe do zrobienia. Wzór naprawdę fajnie wygląda, tak jakby to po prostu miało być spodenki na drutach, więc mam nadzieję, że Was oczywiście zachęcę. Także serdecznie zapraszam. Zanim pokażę Wam wzór, oczywiście najpierw muszę wytłumaczyć, jak będzie wyglądał schemat i jak będziemy robić te spodenki. Tak wyglądają dwa panele. To są dokładnie dwa takie same panele. To jest jedna nogawka, a to jest druga nogawka, ale robimy dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o sposób wykonywania, to zaczynamy sobie z tej strony. Najpierw robimy tutaj tylko tą część, gdzie jest krok. I oczywiście długość taką, jaką chcecie mieć docelową, w zależności od tego, czy będą to długie spodnie, krótkie, czy też za kolano. Czyli wymierzymy sobie tą odległość, później lekko sobie zwiększamy tutaj, następnie doczepiamy łańcuszek i budujemy już całkowitą długość spodni właśnie wraz z tym pasem. Następnie cały czas pracujemy góra-dół do momentu, aż osiągniecie pożądaną szerokość i znowu tutaj zwężamy, tworząc oczywiście lustrzanym odbiciem symetrycznym dokładnie takie same wycięcie. Za chwilkę Wam wytłumaczę, po co robimy takie wycięcie. Natomiast jeśli chodzi o ten schemat, to oczywiście tak będzie wyglądała nogawka. Będziemy w ten sposób zawijać i gdy mamy już gotową drugą nogawkę, zszycie będzie polegało na tym, że na lewej stronie zszywamy najpierw tylko tą część tutaj, oczywiście z drugiej strony również tą część. Ciężko mi Wam pokazać na kartce, bo ona się nie wygina. Oczywiście za chwilkę pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Natomiast gdy będziemy mieć już zszytą tutaj tą część, zszywamy po prostu później nogawki. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj to ciężko zauważyć, ale za chwilkę Wam pokażę już na materiale, jak to będzie wyglądać. Na początek jeszcze wytłumaczę Wam, jak sugerować się rozmiarem, jak sobie zrobić odpowiednią liczbę oczek i na co zwracać uwagę. Najprościej wziąć sobie po prostu Wasze ulubione spodnie, mogą to być spodnie dresowe, mogą to być zwykłe spodnie i zobaczyć, ile one po prostu zajmują centymetrów. To wcięcie, o które Wam pokazywałam, to jest właśnie dokładnie to. Jest to poszerzenie uda. Zazwyczaj mamy szerokość uda tutaj niż właśnie tutaj na górze, dlatego robiony jest taki wykrój pod spodnie. W ogóle te spodenki robię tak, jakby były krojone z materiału, szyte po prostu na maszynie, dlatego one troszeczkę inaczej wyglądają niż moje poprzednie, które robiłam czarne, one były robione w okrążeniach, natomiast tutaj po prostu robimy sobie taki schemat, taki wykrój, tak się chyba to nazywa. Czyli zobaczcie, ja przykładając sobie tej części, tutaj ta część to jest właśnie to poszerzone udo. I teraz tak, zaczynamy od, tak jak Wam powiedziałam na początku, od tej najmniejszej części, czyli dokładnie tutaj, od tej krawędzi. Musicie sobie wymierzyć, jaką długość chcecie spodenek, czy będzie to, są to spodenki za kolano, czy przed i taką przyjąć technikę, że przykładacie sobie centymetr, sprawdzacie jaka tutaj jest długość i jakie długie chcecie spodenki. Ja obecnie robię spodenki za kolano, więc to nie będą długie spodenki, tylko do kolana. I mierzycie sobie centymetrem, ile chcecie tutaj mieć i odpowiednio później, jak już będziecie umieć robić ten wzór, nabieracie sobie odpowiednią liczbę oczek, tak właśnie, żeby dała Wam tą długość tutaj. Jak ja sobie ją tutaj przyłożę, od tu, gdzie mam krocze, do momentu tutaj ściągacza. Oczywiście uwzględniamy również ściągacz. Następnie patrzycie sobie centymetrem, ile mniej więcej zajmuje Wam tutaj ta szerokość. To jest ta powiększona szerokość w stosunku do tej części górnej. U mnie zajmuje ona około powiedzmy 5 cm, 5, takie 4,5 i tyle mniej więcej musiałam sobie zbudować tutaj. Czyli to, co tutaj jest, ten wykrój jak gdyby pod udo, pod krocze, jest około 5 cm. Następnie buduję sobie wysokość, już całkowitą, tu gdzie będzie pas.
Oczywiście to jest w ten sposób, czyli najpierw zbudowałam sobie tą część, później doczepiam sobie już łańcuszek całkowity. Oczywiście jeśli chodzi o wymiarowanie podam Wam później, na początku mówię tylko jak robimy. No i w dalszej części, kiedy mamy doczepiony łańcuszek, budujemy od razu górę, to jest pas. Możemy uwzględnić pas zamykany tutaj na pół, tak żeby zmieściła się gumka. I to samo można zrobić na dole, ja natomiast na dole mam troszeczkę mniejszy ściągacz, ale wzór główny jest jeden i wzór na ściągacz zarówno jest taki sam z tej strony, jak i z tej strony. I na samym końcu, kiedy już prawie zbudowałam sobie całą szerokość moich spodni, oczywiście lustrzanym odbiciem robię dokładnie to samo, co z tamtej strony. Wszystkie te wymiary, wszystkie te potrzebne szerokości, długości musicie odwzorowywać od spodni, których macie. Po prostu cały czas układać sobie jakąś część robótki, którą macie już zrobioną i sprawdzać, czy po prostu tyle wystarczy. Najlepiej złożyć właśnie spodenki na pół, tak jak u mnie to leżą i sprawdzać centymetrem, ile potrzebujecie tutaj i ile potrzebujecie tutaj. Pamiętając, że ta część na uda jest właśnie szersza i o tą część budujemy dokładnie tą pierwszą część, którą Wam pokazywałam. Następnie wszystko robimy w jednej całości i z powrotem wracamy tutaj do tego momentu. Dlatego ważne, żebyście wybrali spodnie, na których się będziecie odwzorowywać, które Wam pasują, które są luźne i które właśnie chcecie zrobić. Ja też tak mniej więcej właśnie zrobiłam, dlatego nie podam Wam liczby oczek, nie podam Wam jak na poszczególne rozmiary, ponieważ bierzecie, kładziecie ulubione spodnie i sami sprawdzacie, jak zwymiarować sobie takie spodenki. Ja już mam panele 2 gotowe, ponieważ tak naprawdę ten panel robi się cały czas jednostajnie tak samo. Jedynymi momentami, w którym ja Wam pokażę, jak zrobić, to są oczywiście tutaj te wycięcia. To są te momenty na początku i na końcu. Natomiast cały środek jest cały czas robiony tak samo. Dół i góra jest ściągająca. Ten ściągacz naprawdę zawęża tą robótkę, więc trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu będziecie tutaj mieli na pewno zmarszczony materiał, tak jak u mnie, ponieważ całość ściąga tutaj ten ściągacz, ale po odpowiednim ułożeniu i zszyciu spodenki oczywiście ładnie, równo się ułożą. Tak wygląda wykrój tych spodenek. Dokładnie robimy coś takiego. Robimy to 2 razy, po to, żeby właśnie później zszyć oczywiście 2 nogawki razem. Na początku zaczynamy od tej małej krawędzi, musicie zadecydować, jaka to będzie długość, łącznie ze ściągaczem. I za chwilkę Wam już pokażę, jak właśnie będzie wyglądał wzór, aby stworzyć sobie tą część. Dokładnie będzie to u mnie ta część tutaj. Ten paseczek, tak jak Wam wcześniej wspominałam, to będzie dokładnie u mnie 5 cm. Następnie wybuduję już górę potrzebną dalszej części spodenek. I nie będę pokazywała na dużej części kawałku, ponieważ moje spodenki już są prawie gotowe, wymagają jedynie zszycia. Byłoby to bardzo monotonne pokazywanie Wam na całej części, ponieważ te spodenki się bardzo prosto robi, tak jak Wam powiedziałam, to jest jeden tylko wykrój i tylko w 2 momentach tak naprawdę trzeba zmienić sposób przerabiania. To jest dokładnie na początku, kiedy musimy dołożyć tutaj kilka oczek i na końcu, a środek jest cały czas tak samo. Dobrze, to przechodzimy dalej. Ok, tak jak wcześniej wspominałam, pokazuję Wam wzór i mówię, na jakim etapie co robimy. Oczywiście będzie to mała próbka. Wy musicie sami sobie dobrać odpowiednią liczbę oczek, dobrać sobie szydełko do Waszej włóczki. Ja korzystam z podobnej włóczki, również mam tutaj 4 niteczki bawełniane. Używam trochę mniejszego szydełka 2,75, żeby te spodenki były po prostu nieprześwitujące. Zaczynamy od zrobienia sobie pętelki podstawowej. Liczba oczek jest dowolna, nie musi być parzysta czy też nieparzysta, wszystko zależy od Was. Jednak pamiętajcie, że na początku musicie sobie też ustalić, jaką chcecie mieć szerokość ściągacza na dole. Ja na przykład postanowiłam tutaj zrobić ściągacz na około 4 cm, co w sumie dało mi tutaj 15 oczek. Natomiast na część środkową, tylko do momentu, gdzie zaczyna się tu krok, nabrałam 95 oczek na część środkową i 15 oczek na ściągacz, czyli razem to było 110 oczek. Od takiej liczby zaczynałam. Natomiast tutaj zacznę od mniejszej liczby, po to, żeby nie przedłużać. Nabiorę na przykład 20 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 i 20. Słuchajcie, tak leży łańcuszek i od tego momentu już tutaj budujemy sobie ściągacz. Dokładnie, to jest ta część. Od razu przechodzimy. Czyli tak, robię dodatkowe oczko brzegowe, niewliczane do wzoru. Tak wygląda łańcuszek z przodu. Odwracam go, żeby był z tyłu, żeby była widoczna tutaj taka środkowa pętelka łańcuszka. I teraz tak, pomijam to oczko, które przed chwilą zrobiłam, jest to oczko brzegowe. Dopiero w następnym będę pracowała. Czyli tak, odwracam jeszcze raz łańcuszek, upewniam się, która to jest pętelka, druga od oczka, czyli dokładnie ta. Następnie robię narzut, wbijam się w tą pętelkę środkową, przeciągam włóczkę i uwaga, od razu również przeciągam przez te dwie pętelki na szydełku. Na początku może być trudniej. Można z tej strony bądź z tej. Przeciągnięte. Oczywiście zaznaczam sobie pierwsze oczko i dalej wykonuję wzór na ściągacz. Na początku są to oczka ścisłe z narzutem, czyli robię narzut i w kolejnym oczku przeciągam włóczkę i znowu przeciągam przez dwie pętelki. Powiedzmy, że zrobię tutaj może 6 oczek. Przeznaczę w tej próbce 6 oczek na ściągacz. Czyli to jest tak, trzecie, jeszcze raz narzut, wbijam się tutaj, czwarte, jeszcze raz narzut, piąte i ostatnie oczko. Jeszcze raz się tutaj pobieram tylną pętelkę i przeciągam. Tu, tak jak Wam powiedziałam, jest ściągacz, to jest tylko próbka, więc jest malutki. Oczywiście przydałoby się, jeżeli macie dłuższy ten ściągacz i więcej oczek, warto sobie zaznaczyć na przykład ostatnie oczko, żeby wracając się nie pomylić, gdzie zmienić wzór. Ja natomiast mam małą próbkę, więc te 6 oczek mogę po prostu policzyć. Następnie następuje zmiana wzoru i w kolejnym oczku robimy już półsłupki nawijane, czyli robimy narzut, znowu wbijam się w środkową pętelkę, przekładam i mam 3 pętelki, tym razem pobieram włóczkę i przekładam przez 3 pętelki. I tak robię do końca rzędu, czyli półsłupki z nawijane, bądź też półsłupki z narzutem. Jeszcze mam tu dosłownie 4 oczka łańcuszka. I ostatnie 2. Jeszcze mam do zrobienia ostatnie oczko, ale w tym ostatnim oczku od razu zrobimy sobie zwiększenie, czyli musimy zrobić 2 półsłupki nawijane w jednym oczku. To jest jedno i jeszcze raz w tym samym oczku drugie. Ponieważ budujemy tak naprawdę tą część wyższą, ten skos, o który będziemy ładnie zszywać w kroku, więc od razu na tej stronie robimy pierwsze zwiększenie. Na prawej stronie. To jest nasza prawa strona i tak będzie wyglądał pierwszy rząd na prawej stronie. Następnie robię oczko do góry, odwracam już robótkę i znowu robię teraz półsłupki nawijane, ale teraz będzie bardzo ważna zmiana, gdzie się wbijamy. Tutaj nie robię żadnego zwiększenia. Zwiększenie zrobiłam tylko na tej prawej stronie. Tutaj przerabiam wszystkie oczka, ale żeby zrobić półsłupek, robię narzut. Szukam od góry, gdzie jest moje oczko. Moje całe oczko jest tutaj. To jest moje oczko i w ogóle mnie to oczko nie interesuje. Interesuje mnie tylko ta pętelka pod oczkiem. Słuchajcie, ta tutaj. I tu się wbijam, przekładam szydełko, przekładam włóczkę i robię półsłupek nawijany. Znowu narzut, pętelka pod oczkiem, to jest taka pierwsza pętelka, ciężko jej nie zauważyć. Zresztą sami zaraz zobaczycie, że tutaj na tej lewej stronie tak naprawdę nie ma prawie żadnego wzoru, tak on wygląda, więc nie ma tutaj takich pętelek.
Czyli na lewej stronie w części głównej robię półsłupki nawijane, wbijam się w bardzo przednią pętelkę, w ogóle nie z oczka. Oczko zostaje jak gdyby właśnie z tej strony, zobaczcie, tu jest całe oczko, natomiast ja wybieram sobie tylko tą przednią pętelkę. Nie przednią z oczka, a tylko przednią, jak gdyby przed oczkiem. I teraz tak, tu przerabiam sobie do momentu, oczywiście gdzie mam ściągacz, ponieważ na ściągaczu następuje zmiana wzoru. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ten wzór jest dokładnie wytłumaczony w moim drugim filmie, jak zaczynałam, więc jeśli macie jakieś problemy może tutaj źle widać, to warto zaglądnąć do mojego drugiego filmu, tam wszystko wyjaśniam. Ok, zobaczcie, tutaj sobie przerabiam. Jeszcze raz. Patrzę, gdzie mam te pętelki. Tu jeszcze mi zostały dwie pętelki. Raz. I tu dwa. Natomiast ta następna to już jest pętelka od ściągacza, dlatego że sobie właśnie zaznaczyłam. I warto sobie właśnie znaczyć, żebyście się nie pogubili. Czyli powinno mi zostać tutaj 6 oczek. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Zgadza się. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do zrobienia ściągacza, czyli ściągacz będzie wyglądał zawsze tak samo, niezależnie od tego, czy jestem na prawej, czy na lewej stronie. Zawsze robię oczka ścisłe z narzutem, tym razem tutaj w tylną pętelkę od oczka. Czyli my musimy teraz popatrzeć, gdzie jest oczko z góry, to jest całe oczko. I tutaj wbijam się z góry i pobieram tylko tylną pętelkę. Czyli tutaj troszeczkę taka większa zmiana, ponieważ musimy sobie dobrze popatrzeć, gdzie jest tylna pętelka. I cały czas wbijam się w tylną pętelkę i przerabiam oczka ścisłe z narzutem. Natomiast oczywiście w ostatnim oczku pobiorę sobie dwie pętelki, i przednią, i tylną z oczka. I przerobiliśmy sobie lewą stronę. I wracamy z powrotem do prawej strony. Oczywiście ja doradzam za każdym razem znaczyć początkowe i końcowe oczka, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami początkującymi, żeby Wam się nie pomyliło i robótka nie zmieniała liczby oczek. Ja już mam wprawę, dlatego zapominam o tym, ale jeżeli Wy nie pamiętacie, gdzie są te oczka i nie umiecie ich odróżnić, zaznaczajcie za każdym razem pierwsze i ostatnie oczko. I tutaj znowu robię oczko do góry, odwracam robótkę i znowu robię ten sam wzór na ściągacz, czyli zaczynam od tutaj tego pierwszego oczka. Oczko to, które zrobiłam, to było brzegowe. Robię narzut i znowu patrzę sobie tutaj z góry, gdzie jest pierwsza pętelka, wbijam się w środek łańcuszka, pobieram tylną pętelkę, przekładam włóczkę i również przekładam przez dwie. 2, 3, 4, 5 i 6. Tutaj zrobiłam 6. Można sobie wpiąć znacznik, żeby się nie pomyliło. I teraz jestem na prawej stronie. Wykonuję wzór na prawej. To również są półsłupki nawijane, ale tym razem wbijane w tylną również tutaj pętelkę. Czyli tutaj na prawej stronie jest prościej, ponieważ wbijamy się zawsze w tylną pętelkę. Tutaj oczka ścisłe z narzutem w tylną, a tutaj półsłupki nawijane również w tą tylną pętelkę. Czyli patrzymy, gdzie jest całe oczko, wbijam się z góry, pobieram tylną pętelkę i przerabiam półsłupki nawijane. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zobaczcie, w poprzednim rzędzie na prawej stronie dodawaliśmy jeden półsłupek, więc już mam 15 i tutaj również dodamy jeden półsłupek, czyli w ostatnim oczku, tutaj w tym całym oczku, to jest moje całe oczko, czyli już nie tylną pętelką, tylko całą, żeby krawędź była stabilniejsza, wykonujemy 2 półsłupki nawijane. Raz i 2 i znowu zrobione. To jest dokładnie ta część, która jest tutaj. Tu są zwiększenia, ona idzie pod skosem
robimy tą część. Tak jak Wam wspominałam na początku, u mnie ta część zajmuje około 5 cm. Natomiast Wy musicie sprawdzić na Waszych spodniach, ile potrzebujecie sobie zrobić takich rzędów, ponieważ liczba takich zwiększeń i szerokości jest dowolna w zależności od tego właśnie, ile potrzebujecie sobie nadbudować. I teraz znowu robię oczko do góry, odwracam robótkę i robię to, co na lewej stronie, czyli półsłupki nawijane, z tym, że tutaj nie w oczku, czyli to jest całe oczko, tylko w pętelce pod oczkiem, tutaj tej przedniej. I znowu robimy tak do momentu, gdy dojdę do mojego ściągacza, ponieważ tam muszę wykonać półsłupki, oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Tutaj pobieram przednią. Wzór jest prosty, natomiast trzeba zwracać uwagę, na której stronie, w którą pętelkę trzeba się wbić. Jeśli dobrze robicie, to tak powinna wyglądać lewa strona, a na prawej stronie właśnie zaczynają nam się układać takie dwa obok siebie łańcuszki z każdej strony. Dobrze, ja tutaj sobie jeszcze z Wami dojdę na lewą stronę do końca. Tu pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żeby sobie również odznaczać, gdzie przechodzimy na ściągacz, żeby było po prostu prościej. Bądź jeżeli się gdzieś pogubicie, po prostu policzyć te oczka tutaj od tej części i sprawdzić. I teraz tak, zobaczcie, tą pętelkę mam zaciągniętą, ona była do półsłupków, więc następnym wolnym oczkiem to jest to oczko, więc tutaj przechodzę do zrobienia oczek ścisłych narzutem w tą tylną tutaj pęteleczkę. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 i w ostatnim całą pętelkę, z tym, że ja, tak jak wspominałam, już nie mam takiej potrzeby wbijania się tutaj zaznaczenia znacznikiem, ponieważ wiem, które to jest oczko, ale muszę sobie je tutaj teraz wyciągnąć. I ostatnie 6. Oczko do góry, odwracam i znowu mój ściągacz, czyli 6 oczek ścisłych narzutem w tylną pętelkę. 3, 4, 5 i 6. I znowu przechodzę do wzoru głównego, czyli to można sobie zaznaczyć. A tutaj na prawej stronie oczka, półsłupki nawijane z narzutem już w tylną pętelkę, czyli chcemy zostawić tutaj ten łańcuszek. Żeby go zostawić, musimy pobrać ostatnią tutaj pętelkę widoczną z tej strony. I tak znowu robimy do końca. Dobrze, zostały mi jeszcze znowu tutaj dwa oczka i znowu ostatnia pętelka, również robię zwiększenie, czyli raz i dwa. Dobrze, słuchajcie, tak wygląda zrobienie tej pierwszej części, dokładnie tutaj tego momentu. Natomiast oczywiście to od Was zależy, jaką potrzebujecie tutaj szerokość, żeby nadbudować. Pamiętajcie, żeby sprawdzać bezpośrednio na swoich spodniach. Natomiast jeśli chodzi o moją szerokość, to ja zrobiłam 4 takie zwiększenia, czyli zobaczcie, pierwsze zwiększenie było tutaj, gdzie zaczynaliśmy od razu w łańcuszku, tu jest drugie i tu jest trzecie, więc przy moich spodniach jeszcze raz wróciłam i jeszcze raz zrobiłam jako czwarty. Natomiast tutaj już na tej próbce nie mam potrzeby pokazywać, ile tych zwiększeń robić, ponieważ jest to tylko próbka, ale ostatnie zwiększenie, jakie robię, jest tutaj na prawej stronie i ostatnim oczkiem jest oczywiście oczko zwiększające. Następnie musimy sobie nadbudować dalszą część, czyli tu, gdzie mamy pas, tu, gdzie mamy dalszą część spodenek, to jest dokładnie tutaj ta część. I znowu trzeba sobie wziąć spodenki i znowu zmierzyć. Ja muszę się chyba troszeczkę oddalić.
znowu zmierzyć, ile potrzebujecie tutaj, jaką potrzebujecie wysokość, uwzględniając oczywiście jeszcze gumkę ze ściągaczem, która będzie tutaj zawijana. Zawijam ściągacz, żeby schować do tunelu gumkę. I znowu, to trzeba oczywiście sobie samemu zmierzyć i sprawdzić, ile centymetrów potrzebujecie i odpowiednio dobrać liczby oczek. Jeśli chodzi o dobieranie liczby oczek, to zaraz Wam to pokażę, jak zrobić. Natomiast chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak dołożyć tutaj te oczka. Powiedzmy, że ja wybuduję sobie taką szerokość, wysokość, przepraszam, na jakieś 12, może 15 oczek. To są tylko takie małe spodenki, więc nie chcę tutaj za dużo robić niepotrzebnych oczek. Więc tak, zaznaczam sobie ostatnie oczko i dokładam w tym momencie 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Teraz tak, jeśli chodzi o moje spodenki, to ja w dalszej części przeznaczyłam 50 oczek tutaj na tą wysokość i 20 oczek tutaj, czyli ten ściągacz na górze mam troszeczkę wyższy od tego na dole, ponieważ on będzie zawijany, będzie tunel i będzie tutaj gumka, więc tutaj ta część troszeczkę ma inną wysokość, jeśli chodzi o ściągacz. Czyli tak, doczepiłam sobie łańcuszek, robię sobie dalej, z tym, że oczywiście tutaj na górze teraz zaczynamy od zrobienia tego ściągacza. Czyli tak, robię oczko znowu brzegowe, odwracam robótkę i tutaj od razu w drugim oczku robię znowu oczko ścisłe z narzutem. Oczywiście znowu musicie sobie przeznaczyć pewną liczbę oczek, którą tutaj chcecie mieć. Ja powiedzmy, że też zrobię tutaj 5. Akurat może na nogawce było więcej niż na górze, ale chodzi tylko o sam fakt, jak to robić. Czyli 3, 4 i 5. To są oczka ścisłe z narzutem, to jest ciąg dalszy właśnie naszego ściągacza na górze. Natomiast w dalszej części na tym łańcuszku oczywiście robimy już półsłupki nawijane. I tu powinnam mieć 10 takich półsłupków, czyli raz, 2, 3, 4. Też pracuję na tylnej pętelce od łańcuszka. 5, 6, 7. Została mi tutaj ostatnia pętelka. Ta ostatnia pętelka jest dosłownie tutaj. Ona jest tak troszeczkę pod. To jest tutaj ta pętelka pierwsza. Dlatego warto sobie zaznaczyć tą tutaj z przodu ten ostatni półsłupek, żeby wiedzieć, gdzie jest ostatnia pętelka. I tutaj przerabiam tą tutaj od dołu. Następnie kontynuuję ten sam wzór, który miałam tutaj, czyli jestem na lewej stronie. Dokładnie, więc na lewej stronie wykonywałam półsłupki tutaj w bardzo taką przednią pętelkę, więc od razu przechodzę już tutaj do tego wzoru. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać. Powinniście już mieć coś takiego, czyli tak, to jest ta część, która jest w kroku, następnie budujemy tą część, która jest już tutaj na brzuchu, łącznie z pasem i oczywiście tutaj musicie sobie odpowiednią wysokość dobrać. Doczepiliśmy łańcuszek, wracamy, robiąc tutaj wzór główny. I teraz robimy zarówno ściągacz na górze, jak i ściągacz na dole i w środku mamy wzór główny. Teraz cały czas pracujemy dokładnie tak samo, wzór się nie zmienia, tylko z tym, że musimy pamiętać, żeby w środku wykonać półsłupki nawijane w pętelkę, jak gdyby bardzo taką przednią, nie należącą w ogóle do łańcuszka. Natomiast z przodu wykonujemy na prawej stronie półsłupki nawijane w tylną pętelkę. No i ściągacz cały czas taki sam, czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. I cały czas, słuchajcie, przerabiamy tak samo do momentu, aż uzyskacie szerokość odpowiednią waszej nogawki. Tutaj się nic nie zmienia. I oczywiście
Na bieżąco trzeba sobie jeszcze sprawdzać i mierzyć, czy dokładnie po doczepieniu łańcuszka wyszła Wam odpowiednia wysokość, czy taką chcieliście uzyskać. Ja jeszcze tutaj raz dojdę na tej stronie, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I tutaj mam ostatnią pętelkę w całe oczko. Oczko do góry i odwracam. I znowu wykonuję dokładnie tak samo, czyli tak, 6 oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę. Tu buduję już półsłupki nawijane w tylną pętelkę, a tu z powrotem wracam do oczek ścisłych w tylną pętelkę, czyli na prawej stronie mamy same tylne pętelki. Wykonujemy ściągacze i wzór główny cały czas tak samo. To jest dokładnie już ta część po doczepieniu łańcuszka. Ona dokładnie tutaj wygląda u mnie jak kwadrat, ale tak jak wcześniej Wam wspominałam, ona mi się marszczy, ponieważ ściągacz ściąga mi zarówno robótkę na górze, jak i na dole. Tutaj musimy wykonać całą szerokość, która jest Wam potrzebna już na nogawkę, zarówno na górze, tu gdzie jest pas, brzuch, zarówno jak i tutaj na dole. Ostatnim elementem jest wykonanie tej części takiej samej jak tutaj. Natomiast ona jest bardzo prosta, ponieważ będziemy robić na odwrót. Ja, żeby Wam to pokazać, muszę przerobić jakąś część tutaj, żeby łatwiej było mi Wam pokazać, więc myślę, że przerobię kilka takich rzędów i za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj natomiast jeszcze kilka chwil pokażę Wam, jak to się właśnie przerabia tą prawą stronę. 3, 4. Pamiętajcie, żeby jeżeli macie dosyć długi ściągacz, że można sobie wpinać ściągacz zarówno w miejscu, gdzie przechodzimy wzór jeden i drugi, i zarówno znaczniki wpinać na końcach, żeby się po prostu nie pomylić. I tutaj oczka ścisłe, przepraszam, półsłupki nawijane w tylną pętelkę. I zobaczcie, weszłam już właśnie na tą część, gdzie nadbudowałam. Tutaj się też nic nie zmienia, to cały czas tak samo wygląda. Już przerabiamy cały czas tak samo. Czyli tutaj są półsłupki nawijane w tylną pętelkę na prawej stronie. Oczywiście pamiętamy, że robimy też ściągacz i żeby się nie pomylić i zmienić odpowiednio wykonywany wzór. I w tym momencie mam raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jednak na górze też zrobiłam 6. Zmieniam wzór na oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli w taki sposób. I tutaj ostatnie oczko całe. I znowu oczko do góry odwracam i wykonuję wzór na lewej stronie. Cały czas tak samo. Natomiast zanim jeszcze zrobię tę część, to oczywiście powiem Wam, jak w prosty sposób zwymiarować sobie taką próbkę, żebyście wiedzieli, ile nabrać oczek. Oczywiście tak, liczymy sobie, ile centymetrów zajmuje nam dana liczba oczek. Warto taką próbkę zrobić większą, bo wiadomo, im większa, tym bardziej miarodajna. Na przykład najlepiej mieć tak, żeby wiedzieć, ile na przykład oczek zajmuje 10 cm. Czyli tak, przykładam sobie centymetr i liczę sobie, ile oczek zajmuje mi. Akurat mi się tutaj 10 cm mieści, więc prawdopodobnie mam próbkę tutaj na 10 cm, jeśli chodzi o wzór główny. I teraz tak, liczę razem z Wami. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Powiedzmy, że 26 oczek, czyli zapisujemy sobie tak, 26 oczek daje mi 10 cm. No i teraz oczywiście w zależności, ile chcecie uzyskać centymetrów, na przykład na nogawkę, to jest właśnie ta część, którą potrzebujecie od momentu, gdzie jest krok, do momentu, gdzie jest długość Waszej nogawki. Ja mam tutaj około 40 cm. Na razie nie liczę tego ściągacza, ponieważ on zajmuje troszeczkę inaczej. Na przykład chcę uzyskać 40 cm, więc moją szukaną jest liczba x. I gdy zapiszemy w taki sposób, że metodą krzyżową 26 pomnożymy razy 40,
Następnie podzielimy przez 10. Wyjdzie Wam szukana liczba oczek, która da Wam 40 cm. O, nie wiem, czy mam tu kalkulator. Chcę tak szybciutko Wam to pokazać. No, czyli tak, 26 razy 40. Oj, jeszcze raz. 26 razy 40 podzielone na 10. Zobaczcie, 104 oczka. 104 jest liczbą parzystą, można zrobić 100, można 104. Wyszło mi, żeby uzyskać 40 cm, powinnam nabrać 104 oczka. Podobnie trzeba zrobić ze ściągaczem. Taki ściągacz można oczywiście przerobić dłuższy, zrobić próbkę sobie większą, podobnie sobie wyliczyć i w ten sposób możecie właśnie mniej więcej za każdym razem wyliczać długość potrzebną, zarówno tutaj od momentu, gdzie macie krok, i tutaj, gdzie zaczynacie już budować pas. W taki sposób obliczamy sobie liczbę oczek potrzebną do uzyskania odpowiedniej długości centymetrów, których potrzebujecie. Mam nadzieję, że jest to mniej więcej zrozumiałe. Tak jak wcześniej wspominałam, nadbuduję troszeczkę środek, żeby Wam pokazać, jak tutaj z kolei odbiciem lustrzanym zrobić z drugiej strony taką samą część. I ja już sobie przerobiłam jakiś kawałek tutaj tego panelu środkowego. Cały czas zobaczcie, tak to będzie wyglądało, że na górze tworzymy ściągacz, na dole i w środku wzór główny. Tutaj pamiętajmy, że po zrobieniu ściągacza na górze przechodzimy tutaj do tej pętelki z lewej strony. Tego nie pokazywałam, ale mam nadzieję, że wiecie, że z chwilą, kiedy robimy już z dwóch stron ściągacz, trzeba pamiętać, żeby oddzielać sobie ściągacz z dwóch stron i odpowiednio zmieniać pętelki w zależności od tego, czy jesteście na prawej czy na lewej stronie. Ok, ponieważ jest to moja próbka i nie będę budowała całych spodni, nie ma sensu, chcę Wam tylko pokazać sposób przerabiania. Oczywiście teraz tą część, którą tutaj budujecie, to jest praktycznie Wasza cała szerokość połowy Waszych spodni, ale połowę mam na myśli właśnie takich nogawek. Już się oddalam. Czyli tak, budując tak naprawdę tą część, budujecie górę, zarówno przód, jak i tył. Tutaj my będziemy zszywać właśnie na tej części, gdzie ja mam tutaj zarówno z tyłu, jak i z przodu szew, czyli robimy tą część od razu w jednym kawałku razem z tą częścią, czyli musicie budować taką szerokość, która już będzie odpowiadała połowę szerokości Waszej pierwszej nogawki, tak? Czyli liczona połowa z tej strony. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, gdyż właśnie kończymy panel, gdy tą szerokość już macie prawie gotową i gdy musicie już tylko nadbudować tą drugą część. To jestem akurat na lewej stronie, ale już składam panel na pół, żeby Wam pokazać. Tak naprawdę zobaczcie, ta szerokość, którą tutaj cały czas budujecie, zależy od tego, ile po prostu potrzebujecie. My będziemy zszywać te dwie krawędzie, czyli panel jest jak gdyby wykonywany całości. Tutaj od tej strony, gdzie macie bok, nie będzie szwu, ponieważ jest jeden panel. Czyli tak, robimy taką szerokość, jaką potrzebujecie. To jest dokładnie to, taka mała karteczka, czyli tutaj musi się Wam wszystko zgadzać. I gdy macie już odpowiednią szerokość, najlepiej sprawdzać na spodniach, zajmujemy się zrobieniem tutaj tej drugiej części, tak? Ta pierwsza była tu. Natomiast musimy zrobić drugą część, drugą taką samą lustrzanym odbiciem. Oczywiście jest to bardzo proste, polega tylko na tym, że z chwilą, kiedy macie pewność, że już jest zbudowana ta szerokość, u mnie oczywiście jest bardzo malutka, ale tak jak wspominałam, chcę tylko pokazać, jak to się robi, to powiedzmy, że ona już jest gotowa, że to jest mój cały panel i że już chcę tylko się skupić na tej części, więc robimy w taki sposób, że po zrobieniu na prawej stronie tej części tutaj dochodzimy tylko do tego momentu, w którym tutaj nabieraliście odpowiednią liczbę oczek. Ja tutaj nabierałam 15, więc z tej strony zostawiam 15, czyli dochodzę tylko do momentu, w którym mam 15 oczek. Tu wpiłam sobie znacznik, który mi pokazuje 15 oczko, czyli tą część na górze już pomijam, tworząc wzór na prawej stronie. Po prostu dochodzę tylko do tego momentu. Z tym, że dwa oczka od razu robimy jako jedno, ponieważ tutaj, gdy dokładaliśmy liczbę oczek łańcuszka na górę, ostatnim oczkiem z tego rzędu było podwojenie, jak gdyby powiększenie, tak? W jednym oczku były dwa, więc tutaj na tej stronie musimy z dwóch oczek zrobić jedno, czyli tak.
Oczywiście pomijamy tą liczbę oczek, którą dołożyliście na początku. Ja, tak jak Wam wspominałam, w sumie miałam na prawdziwym panelu 50 oczek na wzór główny i 20 na ściągacz, więc musiałam pominąć 70, ale w mojej próbce jest to tylko 15, więc wpięłam znacznik w 15 i 2 oczka przed znacznikiem zatrzymujemy się po to, żeby zrobić zmniejszenie, czyli robię narzut, wbijam się w przedostatnie oczko, wbijam się w całe oczko, żeby to zmniejszenie było stabilniejsze, przeciągam włóczkę, znowu wbijam się już w ostatnie oczko, przeciągam włóczkę, czyli tak naprawdę mam 4 pętelki, teraz pobieram i robię jeden taki półsłupek, czyli z 2 oczek zrobiło nam się jedno i znowu oczko do góry, odwracam tutaj robótkę i już pracuję tylko na tej stronie, już nie budujemy góry, budujemy tylko nogawkę na dole, czyli musimy dokładnie wykonać to samo, co było na początku. I teraz tak, przejdę sobie całą tutaj tą lewą stronę, żeby Wam szybciutko pokazać, jak to będzie wyglądało w dalszej części. Czyli tak, zrobię lewą stronę i znowu zrobię prawą stronę. Ok, przerobiłam całą lewą stronę i znowu wróciłam na prawą. I tutaj również zatrzymuję się 2 oczka przed. Ostatnie 2 oczka się zatrzymuję. Po to, żeby właśnie zrobić również tutaj zmniejszenie, ponieważ na tej stronie robiliśmy zwiększenia na prawej stronie, czyli na tej stronie musimy zrobić zmniejszenia na prawej stronie, czyli dokładnie to samo, tylko lustrzanym odbiciem robimy zmniejszenie, czyli tu znowu robię narzut, w przedostatnie oczko wbijam się całe, przekładam włóczkę, później w ostatnie oczko znowu wbijam się całe, przekładam i znowu przez wszystkie części. Zobaczcie, tak naprawdę robimy w taki to sposób, że musimy zrobić tyle samo zmniejszeń, co zwiększeń. Ja tak naprawdę tutaj na tej próbce udało mi się zrobić tylko 3 zwiększenia. Raz, 2, 3. Więc tutaj również muszę zrobić tyle samo rzędów, czyli raz, 2 i jeszcze brakuje mi 3. zmniejszenia. Czyli powinnam teraz wrócić na lewą stronę, przerobić cały rząd, z powrotem wrócić na prawą stronę i zrobić ostatnie zmniejszenie. I właśnie w taki sposób wykonujemy cały ten panel. Kończymy właśnie w tym momencie, kiedy skończycie już zrobić wszystkie zmniejszenia, kończymy na tej prawej stronie. Po prostu, gdy zrobiłabym jeszcze ten dodatkowy rząd zmniejszający, odcinam włóczkę, przekładam i zamykam oczkiem ścisłym. Oczywiście nie będę pokazywała kolejnego rzędu, bo chodzi tylko o to, żeby dojść do tego samego, do tej samej liczby oczek, od której zaczynaliście, więc ilość takich zmniejszeń tylko zależy od tego, ile zrobiliście rzędów zwiększających. Natomiast tak jak tutaj widzicie, to jest mój ostatni rząd zmniejszający, bo w panelu, którym mam tutaj raz, 2, 3, 4 takie rzędy zmniejszające, więc ostatni rząd jest zmniejszający i oczko ścisłe tyle. Ja natomiast polecam zostawić sobie tutaj dłuższą część włóczki, ponieważ możemy ją wykorzystać do zszywania tutaj tej części. Także zarówno na jednym, jak i na drugim panelu pozostawcie sobie większą skrawek włóczki. I w zasadzie musimy zrobić 2 takie same panele, więc musicie się odwzorowywać z pierwszego panelu, liczyć rzędy, ile wykonaliście po to, żeby zrobić 2 razy to samo. Albo zapisywać, albo patrzeć na bieżąco. Ja patrzyłam na bieżąco, te rzędy łatwo można policzyć, są widoczne. Powiedziałam Wam, w których miejscu kończymy. To jest moja początkowa włóczka. Tu są dodawane oczko i tak naprawdę wychodzi też tutaj z tej strony końcowa włóczka w tym miejscu, tak? Czyli tutaj zostawiamy dłuższą część. No i tworzymy, tak jak wcześniej wspominałam, 2 panele i pamiętajcie, żeby na bieżąco sprawdzać oczywiście szerokość, żeby się nie okazało, że są za wąskie niż, no za szerokie to mogą być, ale za wąskie no to już ciężko będzie wejść. Dobrze, słuchajcie, następny etap to jest oczywiście zszywanie. Już Wam pokazuję, jak zabieramy się za zszywanie. I moje 2 panele już gotowe, tak jak wcześniej wspominałam, zajmiemy się teraz zszyciem tych paneli. Zszywamy oczywiście na początku tą górną część, ja już pierwszą część zszyłam. Chodzi o to, żebyście przyłożyli sobie na prawej stronie tutaj do środka jedną stronę pierwszego panelu. Pamiętajcie, że zszywamy 2 panele. To nie jest końcówka z jednego panelu, tylko z 2 różnych paneli. Tak naprawdę tak to wygląda
Tak to wygląda w panelach, czyli tak, to jest jeden cały panel, on tak leży i zszywamy boki z jednym i z drugim panelem. Natomiast dopiero po zszyciu, tak jak tutaj widzicie, to zszycie jest jak gdyby tutaj na środku tej części, tak? Z przodu i z tyłu. Czyli zobaczcie, to jest panel numer 1, to jest panel numer 2. Oba przykładamy tak, żeby były prawą stroną i zszywamy sobie oczywiście na lewej stronie. Zaczynamy sobie tutaj od tej krawędzi. Można wykorzystać właśnie tą włóczkę, którą wcześniej zostawiliśmy, dłuższy kawałek i przełożyć. Jeżeli oczywiście nie macie dłuższego kawałka, ucięliście zbyt krótkie, po prostu wystarczy doczepić sobie włóczkę. I zaczynamy od tego miejsca. Wystarczy tak, wbić się tutaj w to pierwsze oczko i w drugie oczko z drugiego, w pierwsze oczko z pierwszego i drugie z drugiego panelu, tak żebyście wiedzieli, że idzie równo. Przełożyć włóczkę, która jest tutaj, nie akurat została taka końcówka, przełożyć przez oba oczka i zrobić oczko ścisłe. Następnie tą krawędź tutaj, czyli to rozszerzanie, zszywamy tak, żeby ładnie tutaj się nam zszedł wzór, czyli patrzymy sobie mniej więcej, jak tutaj się układa. On powinien iść tak równo paseczkami. Natomiast w dalszej części, tu gdzie mamy oczka, będziemy wykorzystać oczka do zszywania. Natomiast tylko ta część króciutka, ona nie ma ładnych pętelek, ale to nie szkodzi. Wystarczy przebić się po prostu przez dwa panele w dowolnych miejscach. W miarę blisko, żeby to zszycie było w miarę stabilne. Przekładamy włóczkę przez te wszystkie części i znowu oczko ścisłe. I znowu. W dowolnym miejscu wybieramy sobie tak, żeby w miarę to ładnie równo szło i robimy tutaj do końca oczka ścisłe. W międzyczasie można sobie właśnie sprawdzać, jak to się układa. Oczywiście można sobie jeszcze później zabezpieczyć dokładniej, zrobić sobie zwykłą igłą. Jest to jednak miejsce, w którym mamy krocze, więc no, trzeba zszyć dokładnie, żeby nie było żadnej dziury. Ok, przechodzę sobie tutaj cały czas tak samo. W dowolnych tutaj miejscach pobieram zarówno z jednej, jak i z drugiej strony pętelki. Tutaj sprawdzam sobie miarę, kiedy mi się zaczyna pierwsza pętelka z tej strony, ponieważ wiadomo, musimy wejść nam taka sama liczba oczek na górze, żeby nam szybko, ładnie równo szło. Najlepiej sobie popatrzeć, gdzie się zaczynają te pętelki, które już widzimy, są ładne. Po to też, żeby ładnie zszyć. Otóż patrzcie, na tym szyciu tutaj możecie zrobić tak jak ja, że mamy po prostu w środku takie puste i wtedy ładnie się to układa. Natomiast jeżeli zszywacie igłą, no to musicie znaleźć swój sposób. Natomiast jeśli chodzi o ten sposób, to zobaczcie, ten panel, który tutaj jest, patrzymy sobie do środka, pobieramy całe oczko tutaj. Z tej strony pobieramy sobie całe oczko. Natomiast ten drugi panel, zobaczcie, on się składa tutaj z takiego łańcuszka i jeszcze z tyłu. Tak naprawdę oczko jest tutaj, całe oczko, ale gdy wy pobierzecie to całe oczko, to wówczas zostaje Wam tutaj taka pętelka, która tylko jest z jednej strony, więc nie wygląda ładnie. Dlatego ja doradzam tak, tutaj pobrać całą pętelkę, a z tej strony zamiast pętelki tutaj pobierać właśnie tą pętelkę, tą pierwszą pod oczkiem i drugą tutaj, czyli jak gdyby zostawić sobie tylko tylną pętelkę, gdyż ta tylna pętelka będzie na lewej stronie, natomiast z przodu po prostu będzie ładnie to wyglądało. Czyli tak, tu całą, a tu tą i tą. Zresztą sami zauważycie, jak zaczniecie zszywać, że coś nie gra i że fajnie by było dopasować ten szef do wzoru, który się tutaj właśnie nam układa. Dobrze. Tak zszywam sobie do samego końca, natomiast na ściągaczu również patrzę, jak biegnie wzór, po to, żeby również mieć ciągłość wzoru. Dojdę do ściągacza i tam pokażę Wam z kolei, jak tam zszywam. Ok,
Zszyłam sobie tą główną część i doszłam do ściągacza. I tutaj znowu patrzę sobie, jak biegnie wzór. Oczywiście patrzę w środku. Tu mam taki gruby łańcuszek i chcę go zostawić, więc żeby go zostawić, tutaj z tej strony będę pobierała tylko tylną pętelkę. Natomiast z tej strony mam taki malutki łańcuszek. On jest tym takim początkowym łańcuszkiem. Zobaczcie, on nie jest potrzebny, więc bijam się tutaj jak gdyby w cały łańcuszek. Tutaj zostanie mi z tej strony ta krawędź. Zresztą sami zobaczycie, że gdy wbijemy się tutaj dalej tak samo, czyli pobieram cały łańcuszek, natomiast tutaj już przechodzę tylko do pobrania tylnej pętelki. Oczywiście dalej robię oczka ścisłe. To zauważycie, że w środku powstanie Wam taka ciągłość wzoru i będzie ten szef bardzo ładnie wyglądał. Czyli tutaj całe, a tu tylko tylna pętelka od oczka. O, w taki sposób to będzie wyglądało, że tak naprawdę jest tutaj ciągłość wzoru, natomiast poprzedni jest po prostu tak zszyty. I oczywiście zszywamy tak do samego końca, na samym końcu robimy oczko ścisłe i zamykamy robótkę. Ja jeszcze, żeby się upewnić, że to dobrze rozumiecie, jaką część zszywamy ze sobą. To jest przód i to jest przód, tak? Czyli prawa strona, prawa strona. Polega teraz tylko to na tym, że prawą stronę przykładam do prawej, czyli na lewej stronie jestem tutaj i zszywam dokładnie tą krawędź. Tutaj zaczęłam od tej części i zszyłam tą. I to samo zszywam z tej strony, od tej części to. Czyli tak to powinno wyglądać na lewej stronie. Chodzi o zszycie na razie tylko tych dwóch krawędzi. Ok, dalej jestem na lewej stronie, zszyłam sobie dwie części. No i teraz oczywiście musimy zrobić tak, żeby szef tutaj był na środku, z przodu, zarówno z przodu jeden, jak i drugi z tyłu i już uformować po prostu prawdziwy kształt spodni i zacząć zszywać. A teraz będziemy sobie zszywać nogawki, czyli dokładnie zaczynamy sobie od na przykład dołu. Myślę, że warto zacząć od dołu, bo wtedy dokładnie zszyjemy sobie tutaj równo krawędź. Również oczkami ścisłymi przeszywamy, zobaczcie, cały czas tutaj tą część razem z tą już środkową. Można zrobić to na dwa etapy. Ja bardzo lubię rozdzielać szycie, że na przykład dojść tylko tutaj do środka, odciąć włóczkę i z powrotem zacząć od tej strony i znowu dojść do środka. Ja tak wolę, bo wtedy wiem, że równo mi to wyjdzie, natomiast boję się, że w trakcie można pogubić oczka i na przykład sobie tutaj krzywo zszyć i na przykład wyjdzie Wam jakaś tam różnica kilku centymetrów nawet, gdy się nie wbijecie równo w oczka. Więc tak, to zszywanie jest naprawdę bardzo proste. Już teraz mamy prawdziwy kształt spodenek. Oczywiście one się muszą ułożyć, trzeba będzie je wyprać, ponieważ tak jak mówiłam, tu ściągacz mocno dosyć ściągał robótkę, więc trzeba sobie go tutaj ładnie naciągnąć i ułożyć. Natomiast jeśli chodzi o zszywanie nogawek, również można sobie popatrzeć, jak biegnie wzór, po to, żeby ładnie po prostu z brzegu wyglądały nasze nogawki. Oczywiście zszywamy również na lewej stronie, więc tak, zaczynam od tego momentu, od tej nogawki. I tutaj oczywiście musimy doczepić sobie włóczkę, więc robię pętelkę podstawową. I tak, tu wbijam się w pierwsze oczko z pierwszej części i oczywiście w pierwsze oczko z drugiej części, tak żeby równo krawędzie ze sobą się zeszły. Tu się wbijam w całe oczko, żeby oczywiście ta krawędź była stabilniejsza. Przekładam włóczkę przez te dwa oczka i robię oczko ścisłe. Następnie znowu patrzę, jak biegnie wzór, co ewentualnie mogę zostawić, a co wypadałoby schować, która część jest właśnie brzydsza. To wszystko zależy od tego, jak tutaj się Wam wzór układa, ale myślę, że tak. Znowu z tej strony w kolejnym oczku wbije się w całe oczko tutaj, a z tej strony myślę, że też można by się wbić w całe oczko, ponieważ tutaj nawet nie ma chyba takiej wielkiej różnicy, więc po prostu z każdej strony w całe oczko, czyli przednią i tylną pętelkę i znowu przerabiamy na razie ściągacz. Ja sobie tylko zobaczę, jak to będzie wyglądało, ale będzie dobrze wyglądało. Ok. Zawsze warto sprawdzić, czy tam gdzieś się nie zaciągnęła jakaś pętelka, czy lepiej nie zszyć w jakiś inny sposób, ale tutaj nawet
Myślę, że mogłabym się pokusić o wyciągnięcie tej z tyłu pętelki, ale to już tutaj zszyję sobie całe oczko. I tak, tutaj przechodzę przez ściągacz, natomiast zaraz sobie sprawdzę, jak tu jest na wzorze głównym, czy ewentualnie też potrzebuję w jakiś inny sposób tutaj zszyć, żeby ładnie to wyglądało. Tutaj miałam 15 oczek. Cały film piesek jest na dole, ponieważ jest mu gorąco i znalazł sobie miejsce na balkonie, gdzie po prostu wieje mu wiaterek i wyjątkowo nie jest przy mnie, więc wyjątkowo cisza, bez chrapania. No ciekawa jestem, jak się Wam ogląda film bez chrapania. Dajcie znać w komentarzach. Zobaczcie, myślę, że tutaj też można by pokusić się o cały łańcuszek z tej strony i cały z tej, ponieważ tak naprawdę ładnie się powinny złączyć te krawędzie. Czyli tak, tu cały znowu i tu całe oczko i robimy oczkiem ścisłym. Ok. Dobrze, nie będę tego już pokazywała, ponieważ to jest takie żmudne zszywanie, oczko po oczku. Chciałam Wam tylko pokazać, żeby po prostu patrzeć czasami na wzór, jak biegnie, żeby ewentualnie Wam się po prostu podobało łączenie. Oczywiście tak, zszywam sobie nogawkę tutaj aż do tego momentu. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, możecie zszywać dalej, jeżeli jesteście pewni, że wyłapiecie dokładnie te oczka, a można tutaj skończyć i znowu zacząć od tego momentu i znowu skończyć w środku. To zależy od Was. Ja zszyję te spodenki i powiem Wam ewentualnie, co można jeszcze zrobić przy tych spodenkach. Dobrze, słuchajcie, moje spodenki już są gotowe. Wywinęłam na prawą stronę i również je wyprałam. Polecam je wyprać, zwłaszcza jeżeli Wam gdzieś krzywo się schodziły nogawki, to teraz właśnie po wypraniu one bardzo ładnie się wyprostują, ułożą, tak jak to u mnie widzicie. No i oczywiście warto też przeprać takie spodenki, zanim wstawicie gumkę, żeby ewentualnie zobaczyć, czy gdzieś Wam się coś nie porozszerzało. Ja w mojej włóczce miałam jedną nitkę bambusu, więc ona się lubi troszeczkę rozciągnąć, więc lepiej jak po prostu wyprać i jeszcze raz sprawdzić, ile ewentualnie tej gumki trzeba włożyć i jak się będzie wyglądało na górze. No i zobaczcie, spodenki są już prawie gotowe, na dole mamy ściągacze, na górze mamy ściągacze. Jedyną ostatnią rzeczą, jaką trzeba zrobić, to jest oczywiście wszyć sobie gumkę. Ja mam pomysł taki, że z tego ściągacza na górze tutaj będę korzystała i robiła taki tunel, czyli zawijała go w ten sposób, po to, żeby do środka włożyć właśnie gumkę. Oczywiście musicie wcześniej zaplanować, jaka będzie szerokość gumki, żeby Wam się zmieściła tutaj do tego tunelu. Już się przybliżam. Natomiast jeśli właśnie chodzi o zrobienie tego tunelu, to jest bardzo prosta sprawa. Chodzi tylko o to, żeby zaczepić sobie tutaj kawałeczek włóczki, znaczy włóczkę oczywiście, zrobić sobie pętelkę podstawową. I w środku, czyli ja jestem na stronie lewej, dosłownie w miejscu na przykład, gdzie mam tutaj, zaczyna mi się ściągacz między głównym wzorem, można przełożyć sobie tutaj, doczepić włóczkę, zahaczając tutaj o tą pętelkę. To samo oczywiście można zrobić igłą, ale ja lubię pracować już szydełkiem, więc robię wszystko szydełkiem. I teraz tak, zgodnie z tym jak idzie wzór, składam sobie tutaj i wbijam się również szydełkiem tutaj w początkową pętelkę. Mam nadzieję, że to widać. Mniej więcej po tej samej tutaj, po tym samym wzorze, żeby Wam mniej więcej się po prostu tutaj zgadzało. O, czyli gdzieś tutaj. I przekładam sobie tą pętelkę. W taki sposób i robię oczko ścisłe. I znowu wybieram sobie w taki sposób ten ściek, żeby składała się, żeby wzór się zgadzał, tak? Czyli jeżeli mam ten rząd, to patrzę, żeby ten rząd był również z tym rzędem, który jest tutaj na dole. I można to robić właśnie w taki sposób, że wbijać się tutaj w środek na przykład, a tu pobierać sobie cały czas tą przednią tutaj pętelkę, na przykład pierwszą, która tutaj jest z tego łańcuszka, też tak, żeby w miarę właśnie, zobaczcie, nie przechodziło Wam szydełko
żeby właśnie nie było widać śladu, czyli tak naprawdę, już Wam to pokazuję, jeżeli pobierzecie tutaj z tej pętelki tylko tą pętelkę w środku, to tego aż tak nie będzie widać. Już Wam pokazuję, tu się wbijam w środek, a tu pobieram sobie taką całą pętelkę i robię oczko ścisłe. I znowu można jeszcze pomiędzy, znaleźć pomiędzy pętelkę dowolną i oczko ścisłe. I w środek tutaj, i w kolejnym poszukuję tutaj pierwszej takiej pętelki i oczko ścisłe. I pomiędzy, tu wyszukuję dowolnej pętelki. Oczywiście trzeba cały czas sprawdzać, czy po prostu sobie gdzieś nie zahaczycie, ale jeśli się to robi tą samą włóczką, to tego tak naprawdę nie będzie widać. Oczywiście taki tunel trzeba zrobić dookoła i zanim zamkniecie, wsunąć oczywiście można nawet już teraz, żeby później nie było trudniej, teraz będzie prościej, zostawić już gumkę i sobie pomału robić tunel, a na końcu zszyć gumkę i zacisnąć tyle, ile trzeba. Ja przejdę dookoła i zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ok, ja już prawie zrobiłam dookoła cały tunel i słuchajcie, zanim oczywiście zamkniecie cały tunel, musicie sobie ubrać na siebie spodenki, sprawdzić, ile potrzebujecie gumki, no i w miejscu, w którym oczywiście przetniecie, trzeba sobie zszyć igłą bądź na maszynie, jeśli macie, oczywiście to wtedy będzie ten szef bardziej wytrzymały. No ale oczywiście można też ręcznie, no i wsadzić już do końca całą gumeczkę, zszyć do końca, zrobić oczko ścisłe i zamknąć całkowicie okrążenie. To jest oczywiście mój pomysł na zrobienie tunelu. Jeśli lubicie, można oczywiście wsadzić taki sznurek, też zawiązywany. To wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Natomiast jeśli robicie sobie długie spodnie dresowe, takie do kostek, warto też pomyśleć nad takim tunelem na dole, ponieważ na dole ta nokawka będzie bardzo szeroka, więc również można w taki sam sposób zamocować sobie gumeczkę na dole. Oczywiście wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja myślę, że to już by było na tyle. Serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że pomysł na spodenki Wam się podoba i ktoś sobie kiedyś może zrobi. Także dziękuję, do zobaczenia, pa pa!